Cześć, witajcie na kanale Plecak i Droga. Jestem w 4. dniu mojej wyprawy szlakiem Camino de Santiago, a dziś zmierzam z Zubiri do Pamplomy. To piękny, ale wymagający odcinek, pełen malowniczych krajobrazów i chwil refleksji. Dołącz do mnie, by zobaczyć, co przyniesie dzisiejsza droga, jakie widoki mnie czekają i jak sobie poradzę z kolejnym etapem tej niesamowitej przygody. Zapraszam. Wychodzimy z Zubiri. Zapomniałam sfilmować, ale zrobiła mi Ela zdjęcie. Idziemy przez mostek. Tam jakiś sobie ogrodnik z rana pracuje. Ładnie tu. Wczoraj tutaj mieszkańcy nie kąpali, siedzieli w tej wodzie. Idziemy już od jakiegoś czasu lekko pod górkę cały czas. Asfaltem tym razem. W stronę Pamplomy wyruszyłyśmy 8:30 około, bo tak aż za bardzo na zegarek nie zerkam. Zresztą zegarek spakowałam do torby. Tylko tam w górach, gdzie były wielkie podejścia i zejścia, cały czas sprawdzałam moje tętno, że jak było bardzo wysokie, to odpoczywałam na chwilę, żeby je zredukować. Jest bardzo parno, w nocy padało. Zrobiłyśmy sobie w albergę pranko i Ela mówi już wieczorem, że będzie w nocy padać, dlatego przeniosłyśmy i rozwiesiłyśmy sobie tam w garażu, były możliwości sznury, to podpatrzyłyśmy to i wszystko nam wyschło oprócz skarpetek. To nam nie wyschło, ani moje, ani jej. Także, ale nie ma sprawy, jest dobrze. Właśnie chyba ptaszysko złowiło coś z ulicy. Nie wiem, co to było, ale nie orzeł, chyba to był jaszcząb. Obudziłam się już o północy, było 5 po 12:05. Wyspana. Nie mogłam spać, nie mogłam uwierzyć, że jest 5 po 12. Poszłam o 10 spać, a obudziłam się o 12. No wiecie co? Troszkę odpocznę i poczekam na Elę. Nie widzę jej, bo to jest serpentyna, nie widać. Pierwszą noc obudziłam się około 5 rano. Drugą noc była już 4. A dzisiaj północ, absolutny rekord. Ciekawe, jak dam radę na tym szlaku, niewyspana. No jednak nie oszukujmy się, za mało snu. Dostałyśmy łóżka po raz pierwszy na górze. Muszę przyznać, zachwycona tym zjawiskiem nie jestem, bo zmęczone nogi wdrapać się nie mogłam i dzisiaj rano z tego też zejść nie mogłam. Nie wiem, jak te gazele na to wchodzą i wychodzą, nie mam pojęcia, ale mnie to wcale mnie to nie wychodzi. Ale nie będę narzekała, łóżko było bardzo wygodne. Nie wiem, czemu się nie wyspałam, czemu nie spałam dłużej. Już wiem, w szafce schowałam plecak. W plecaku były zatyczki do uszu. A że już wszyscy spali, a ja się obudziłam, bo chrapać zaczął gościu. Strasznie chrapał. Nie mogłam zejść po pierwsze po te zatyczki, no bo bym chyba zleciała z tego łóżka na pociemku. Po drugie, jakbym szafkę otworzyła skrzypiącą, wiecie, tak jak w horrorach, to bym obudziła całą salę, a było nas 2, 4, 6, 8 osób. Wszystkie łóżka zajęte. 6, przepraszam, 10, tu były 3 rzędy. Tak, 10 osób spało. I tylko jeden gościu chrapał jak szalony. Wyspał się bardzo, on ostatni jadł śniadanie. Uśmiechnięty wstał, normalne. Do samego rana chrapał. Jak ci inni spali, no mieli chyba zatyczki. A ja właśnie zapomniałam i dlatego nie mogłam spać. Już wiem czemu. Znalazłam wytłumaczenie. Dobra, na razie tyle. O, jak to pachnie. Miodem. Cudo na szlaku. Patrzcie, jaka mgła.
A teraz z górki. Tak dla odmiany. Typowa droga. Pierwszy dzień tak nie było, było tylko pod górkę. I na samym końcu, na samiusieńkim końcu ostro w dół. Wszystkim nam dało w kość. Ci, co szli z Saint-Jean-Pied-de-Port, wszyscy odczuli ten szlak. Od której do której czuli. Oj. To właśnie upadłam na lewe kolano. Mam nadzieję, że nic nie jest. Na razie nic mnie nie boli, ale ślisko jest. Muszę... Upadłam, Elu! No! Pośliznęłam się, jest w tych butach mi ślisko. Później zdezynfekujemy lekko zadrapane kolano przez spodnie, bo gdyby nie spodnie, byłoby pewnie inaczej. Ale to jest takie małe bubu. Na pewno nic z tego nie będzie. Zaraz to wydezynfekujemy. Teraz, jak widzicie, taka droga. I tak jest na Kominie cały czas. Najwięcej to jest dróg kamiennych. Tylko że te kamienie są przyjazne, fajne. A te wczorajsze to widzieliście, bo nagrywałam. Jeszcze nie wiem, co wyszło z tych filmów. Wiecie, jak się idzie, ręka trzęsie, a patrzę pod nogi, a nie jak kamera nagrywa. Próbuję co nieco uchwycić. Co wyjdzie, to wyjdzie. Wykupiliśmy wczoraj hotel, nie hotel, przepraszam, albergę, na osobę 18 euro z śniadaniem. To już Wam mówię, że byłam zdziwiona, bo na śniadanie był tylko chleb tostowy i marmolatki. I nic więcej, żadnych serów, żadnych wędlin, nic, kompletnie nic, tylko marmolatki z masełkiem. I takie bułeczki maślane. Sobie wzięłyśmy po jednej na drogę. Ela piła kawę, nawet dwie. Ja wypiłam herbatę, bo ja kawy nie piję. I tyle śniadanie. Ale wczoraj wieczorem kolację poszłyśmy pod wskazany... O! Jak mnie piesek przestraszył. Poszłyśmy pod wskazany adres i zamówiłyśmy tam menu pielgrzyma 12,50. Pierwsze danie do wyboru, drugie danie do wyboru i deser do wyboru. I jeden napój. Woda, soczek, wino, piwo, co tam kto chce. Jedno. Resztę już trzeba dopłacać. Bardzo dobre. Ja sobie zamówiłam łososia, łosoś z gryla z ziemniaczkami pieczonymi, a na pierwsze danie miałam sałatkę z krewetkami i coś tam, pomidor. Pyszna, bardzo dobry miała sos, ten dressing. Bardzo mi smakowało, to było vinaigrette na pewno. Taki ciemny, gęstawy lekko, ale pasowało, jakie to pycha. O, się zachwycałam. Taki jakiś kościółek się wyłonił na szlaku, stamtąd z górki przeszłyśmy. Nie wiem, czy jest msza święta, ale bardzo dużo pielgrzymów. Dużo, bo właściwie na szlaku zawsze jesteśmy same. I zaraz idziemy w tą stronę, w dół. Teraz idę do kościółka zobaczyć, tam też pomodlić się, podziękować. Ja wiem, że moje filmy przepełnione są marszem i drogą, ale tak wyglądało Camino. A ponieważ to jest mój dziennik, pamiętnik, zamieszczam po prostu to, co przeżyłam, będąc na szlaku. Jak zwykle pod górkę. A czemu nie? Lubimy pod górkę. Wmawiamy sobie, że lubimy. Ale już nogi inaczej odpowiadają. Przedwczoraj to jęczałam pod taką górkę. A teraz idę. To już jest dobrze. I znowu w dół. I ślisko. I muszę uważać, żebym znowu nie upadła. Ładne te tutaj ścieżki dzisiaj. Takie inne jak wczoraj. I jak przedwczoraj jeszcze inne. Ciekawe, co nas dzisiaj czeka. Przed chwilą skończyłyśmy różaniec. Codziennie odmawiamy rano
Zanim zaczynamy różaniec, każda z nas mówi sobie intencję, w jakiej modli się. Może mi się raz uda włączyć kamerę, tylko nie wiem jak ją zainstalować, bo ja niosę w jednej ręce nasze kijki trekkingowe wszystkie, bo Ela ma różaniec i telefon i czyta te tajemnice. Nie bardzo wiem jak to trzymać. Aha, no to w drugiej. Zobaczę. Chociaż fragment może mi się uda nakręcić, żeby oddać atmosferę. Ale my naprawdę się czujemy jak na pielgrzymce, a nie na jakimś turystycznym wyjeździe. Powiem tak, to już jest 3. dzień pielgrzymki. Ale kolce, auć. O, patrzcie, jaka rosa poranna, jak korale z pereł. To jest 3. dzień pielgrzymki, ale ja się cały czas czuję szczęśliwa. Czuć naturalnie napięcie w mięśniach. Wieczorem jak już dojdziemy, bo my dochodzimy nie o 2, tylko około 5, 6. No w pierwszy dzień to te 28, doszłyśmy na wpół do 8. I tak zdążyłyśmy na kolację. Dostałyśmy spanie w piwnicach, bo to był klasztor, w tych lochach, katakumbach i było bardzo fajnie. Na całym tym Camino czuję się cały czas szczęśliwa, naprawdę. Jestem w takim stanie euforii. Wszystko mi się bardzo podoba, jest tu malowniczo. Piękne zapachy. Przede wszystkim tu bez przerwy pachnie miodem. Pachnie miodem, bo takie kwiaty tutaj kwitną i dają taki ostry zapach miodu, zwłaszcza jak wyjdzie słonko ostro, zrobi się ciepło. To tak intensywne zapachy różnych, ale to wszystko dla mnie takie zapachy miodowe. Słodkie niesamowicie, no wiadomo, dużo pszczółek fruwa wokół tego. Jest pięknie, kwieciście, wiosna jest wspaniała. Jeśli wybieracie się na Camino, namawiam na wiosenny wymarsz. Nie wiem jak wygląda latem, ale ja idę wiosną i jestem zachwycona. Jest tu bardzo zielono. Słyszycie te wszystkie cycykakia, te cykady? Jest wspaniale. Namawiam gorąco, nie będziecie żałować. Wiem, że trud będzie wielki, ale nie będziecie nigdy żałować, bo warto. Jeszcze, że jak wczoraj byłyśmy w tej albergę za 18 euro, to ta pani bardzo miła z albergi. Ja miałam przesłany mój plecak do całkiem innej, poszła do niej, przytaszczyła te 12 kilo i jak szłyśmy na górę, żeby nam pokazać, gdzie są nasze kwatery. Ola! Jak szłyśmy na górę, to ona te oba plecaki i Eli 8 kg i mój 12 zarzuciła na oba ramiona i pognała na górę, na piętro po schodach z plecakami, żeby nam pomóc. Zresztą Ela, jak myśmy weszli, zasłabła. Powiedziała, że jest jej niedobrze i od razu pobiegła do kuchni i przyniosła sok pomarańczowy. Ale niesamowite, naprawdę ludzie tu są bardzo gościnni, otwarci i bardzo pomocni. Generalnie Hiszpanie są otwartym narodem. W pierwszy dzień, nie w drugi, jak spaliśmy w tym klasztorze, to siedzieliśmy do kolacji przy okrągłym stole, naprawdę. I tam siedziała parka Francuzów, była jedna Niemka, 2 Włochów, on i ona, i jeden Hiszpan razem z Polką i my 2 Polki, więc 3 Polki były przy stole. Więcej Polaków nie widzieliśmy na szlaku. I tak było superowo przy kolacji, tak było biesiadnie, fajnie, milusio, że on spontanicznie nas zaprosił, bo okazuje się, że on mieszka koło Santiago, 6 km tylko. Co to dla nas 6 km? To jest, wiecie, spacereczek. 6 km, podał swoje namiary, swój numer telefonu, wszystko co potrzeba i zaprosił nas na najlepsze na świecie oktapodia, czekajcie, ośmiornicę. Jakaś tam specjalna procedura gotowania, że koniecznie. I dzisiaj go na szlaku spotkaliśmy razem z tą Polką. Bardzo miły gościu. Więc patrzcie, jakie się cuda zdarzają. No cuda nie z tej ziemi. To jest tylko na Camino. Doszłyśmy do wioski Curiain, ale ponieważ mamy w plecakach nasze prowianty, postanowiłyśmy je zjeść na ławeczce.
nie korzystając z lokalu, jedynie z toalety naturalnie. O, jakie kurczaczki w piasku się chłodzą. Pan łowi rybki. Piękne widoki, piękna okolica. I tutaj taki lokalik. Z tej strony przyszłyśmy. No, zobaczymy, gdzie nas dalej droga wiedzie. Tu do góry trzeba. Zobaczymy za chwilę. W przewodnikach czytałam, że dzisiejszy etap drogi nie należy do najładniejszych, a mnie osobiście bardzo się podobał, przynajmniej jak do tej pory. Teraz idziemy przy drodze szybkiego ruchu. Tędy dla pielgrzymów? To mamy iść drogą? Nie, chyba tą ścieżynką. Nie, nie ma tu żadnej ścieżynki. Asfaltowa. Doszłyśmy do rzeki Arga. Rzeka Arga przeplata się wstęgą przez cały dzień naszej wyprawy. Raz jest po prawej, raz jest po lewej stronie. Jeszcze raz podkreślę, że droga na Camino jest bardzo dobrze oznakowana. Wszędzie widnieją znaki, strzałki, słupki wskazujące prawidłowy kierunek. Wspominałam już, że nasz prowiant kupujemy codziennie, świeży, w małych naturalnie ilościach. Ela w swoim plecaku niesie pieczywo, na przykład bagietki, a ja resztę z zakupów. Wędliny, owoce, warzywa, sery. Przed wyprawą kupiłam sobie miniaturową torbę termiczną. Nazywałyśmy ją lodówką. Zaopatrzyłam się też w scyzoryk wielofunkcyjny. Był bardzo pomocny na trasie. Minęłyśmy wioskę Iroc i zmierzamy w stronę Zabaldika. Ja nie wiem, czy ja dobrze te nazwy wymawiam, ale staram się. Jak to pachnie! O! I sad. Właśnie mówię, i sad. O jabłonie i czereśnie. Znowu piękna droga. Cały czas idziemy najpiękniejszą chyba drogą na świecie. Ja, jak to tego nie filmować? Zobacz, jaki ten kamień jest uszlifowany. Ile tu ludzi stanęło na tym kamieniu. O, doszłyśmy do jakiejś osady. Gdzie my jesteśmy? A jest. O, popatrz, z takiej pięknej drogi prosto w beton. Woda niepitna. YouTube. Ja. Name? Javier. Javier. Justyna. Justyna. Barbara. I filmuje Ela. Dziękujemy. A to jeszcze. A to jest Pedro. Pedro. Nie, Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Justyna pochodzi z Wrocławia i kocha Hiszpanię. Jest nauczycielką języka hiszpańskiego.
Uwielbia hiszpański klimat, jedzenie, ludzi, kulturę. Ma marzenie, żeby kiedyś móc zamieszkać tutaj w Hiszpanii. Camino robi fragmentami wraz z przyjacielem Javierem, który mieszka w A Coruna obok Santiago de Compostela. Obecny etap jest z Roncesvalles do Logroño. Patrzcie, jak tu pięknie. Moim zachwytom nie ma końca. Javier zdradził, że jest smakoszem. Lubi kozi ser i ślimaki. Szczerze mówiąc, ja sama nie wiem, o czym myślę, oszołomiona. Jak w jakimś czarodziejskim mieście. Pięknie tu. Namawiam, koniecznie. Przyjechać, nie bać się, pakować plecak, nie brać za dużo. Tu jest bardzo ciepło. Ja tu jestem od poniedziałku i cały czas mamy gorąc. Jest bardzo ciepło, bardzo smacznie i bardzo miło. Ta parka z przodu to idzie Justynka, Polka, i Javier, tak się czyta, z tego, z Santiago de Compostela, tam niedaleko od Santiago de Compostela ma restaurację i nas zaprosił już 2 dni temu do siebie. Dzisiaj potwierdził to, pokazał nawet na zdjęciach, co nam postawi do jedzenia. Tu słychać jakieś potoczki, o jak ładnie. Oboje mają poczucie humoru i uwielbiają odkrywać nowe miejsca. Trochę mi się ręka trzęsie, bo szłam teraz ostro po schodach, a jeszcze do góry nie doszłam, tylko że ten widok pewnie na górze już nie będzie taki. Zobaczcie, jak oni są wyżej. Ja cały czas na jednym poziomie robię zdjęcie. Hi! I tu ja. Hi! Doszłyśmy. Pamplona u stóp. Już się wyłoniły pierwsze dachy. Co widać i słychać. A tu jakie piękne dalsze wzniesienia nas czekają. Stamtąd przyszłyśmy. O, z dołu. Doszłyśmy do miejscowości Villava nad rzeką Arge i za niedługo przekroczymy średniowieczny most Puente de la Trinidad. To już są przedmieścia Pampeluny. Im bardziej będziemy zbliżali się do centrum, tym mniej będzie klasycznych strzałek i drogowskazów, a więcej słabo widocznych oznaczeń wtopionych w bruk i ulice. Jakie piękne uliczki. To jest pewnie pora siesty, dlatego taka cisza. Tylko my. No nareszcie doszłyśmy do Pampeluny. To jest w języku polskim, w hiszpańskim Pamplona. Naszym celem w Pampelunie jest alberga Jezus i Maria, więc musimy przejść miasto około 3,5 kilometra, ale będzie to bardzo ładna droga, bo jest to miasteczko przeurocze i jest co podziwiać. Piękne te drzewa. Podoba mi się to. Pampeluna jest stolicą Nawary. Miasto ma 193 000 mieszkańców. Posiada również fabryki, jak fabryka Volkswagena. Produkowała modele Polo i T-Cross. Jest również fabryka Seat. Tu jest babie lato w maju. Miasto bogate jest w zabytki. Cytadela z drugiej połowy XVI wieku, albo gotycka katedra, lub Muzeum Nawarry i jeszcze Palacio de Navarra, siedziba władz prowincji i wiele innych. Jesteśmy w Pamplonie,
Tu jest po prostu wspaniały zabytek. Wygląda wspaniale, majestatycznie i idziemy wokół niego i końca nie widać. Pierre has du noch Kraft? Muś. Muś. Oh. Das sind Treppe für Pferde. Hier kann reiten. No, wchodzę jak koń. Jestem rycerz i wchodzę na mostek. Na most zwodzony. Muszę oszczędzać aku, bo już się kończy. Zaraz mi wyłączy kamerę. Pełno tych alberg tu jest. Tu jakaś muszla. Primhaus. I tu też, o, tu jakieś flamenco. Tu też jest alberga. Gdzie tu? Carmen Calea. To nie nasza. Katedral Metropolitana de Santa Maria la Ril, rzymskokatolicki kościół pełniący funkcję katedry archidiecezji Pamplony i Tudeli. Zasadnicza bryła budowli jest w stylu gotyckim, natomiast fasada zachodnia neoklasycznym. Zbudowana jest na planie krzyża łacińskiego. Odwiedziłyśmy ją wieczorem, spontanicznie i bardzo dobrze, bo rano już będzie zamknięta i niedostępna. W ten dzień niestety nie udało nam się uczestniczyć we mszy świętej. W Pamplonie gościła nas alberga Jezus i Maria. Nocleg kosztował 11 euro. Przeszłyśmy ponad 27 kilometrów. Nie znalazłyśmy żadnej restauracji z kartą dla pielgrzyma, ale udało nam się zjeść smacznie i niedrogo w restaurante Mexicano. Kolacja kosztowała 12 euro i to były takie omletowo-naleśnikowe dania. Ja do tego wzięłam sobie czerwone wino. A co? Tak dobiegł kolejny dzień naszej wyprawy, 4. dzień. W Pampelunie i na tej poczcie wysłałam paczkę do domu, a w paczce był namiot, materac, powerbank, kurtka puchowa, taką co miałam do spania w namiocie i wiele innych rzeczy. Łącznie paczka ważyła ponad 4 kilo. Zapłaciłam za poleconą przesyłkę 50 euro. Od tej pory nareszcie mogę dźwigać własny plecak. Żegnam się już. To tyle na dzisiaj i pozdrawiam Was nieodzownym Buen Camino.